Cześć, z tej strony Tomek. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na kanale Wycieczki Biegowe. Dzisiaj jestem w północnej Hiszpanii, w mieście Santander i będę chciał tutaj się pokręcić i pokazać Wam kilka interesujących miejsc. Trasę, którą będę się poruszał, którą widzicie tutaj w rogu, znajdziecie w opisie pod tym filmikiem. Standardowo pokażę 3 fajne, interesujące z mojej perspektywy miejsca. Zapraszam, zostańcie do końca. Pierwsze miejsce, do którego biegnę, jest to latarnia morska Faro de Cabo Mayor. Latarnia ta została wbudowana tutaj na tych klifach, pięknych klifach wysokich. Zobaczycie, w 1839 roku. Zaczęła swoją nawigację 15 sierpnia dokładnie. Standardowo jak tu na latarnię bywa, wcześniej rozpalono tam ogniska, żeby nawigować statki. Tutaj w Santander też był jakiś specjalny, Santander to był w Hiszpanii, jakiś specjalny system flag. Więc zaraz tam dobiegniemy. Latarnia mierzy 30 metrów. Stoi na klifie, tak więc 91 metrów od poziomu morza. Rozpościera się tam przepiękny widok. A ja zaraz chyba będę widział wschód słońca. Nie jestem przyzwyczajony do tego, że wschód słońca jest o 8:30, 7:30. Ale zaraz zobaczymy i ten wschód, i te klify, i tą latarnię. Cudownie. Biegnę teraz plażą El Sardinero, jedną z najpiękniejszych tutaj w Santander. Patrzcie na ten piasek, dalekie fale, ocean, przepięknie. Lecę w kierunku półwyspu Magdaleny, na której znajduje się Palacio de la Magdalena, czyli taki pałac wybudowany w XX wieku, czyli nie taki stary. Pałac został wybudowany tutaj przez mieszkańców Santander i podarowany królowi Alfonsowi XIII. Miasto bardzo się szczyci z tego właśnie faktu, ponieważ później, jak król otrzymał ten pałac, 20 lat z rzędu rodzina królewska spędzała tu wakacje. Tak więc zaraz tam polecimy. Zobaczymy co i jak. 25 hektarów. Zobaczymy jak to wygląda.
Biegnę teraz w kierunku promenady, takiego reprezentacyjnego miejsca tutaj Santander, Paseo de Maritimo, a lokalnie Paseo de Pereda, od nazwiska tutaj właśnie hiszpańskiego lokalnego pisarza. No i teraz, co tam zobaczymy? No przede wszystkim zjawiskowy budynek na końcu. Centro Batin. Po przeciwnej stronie ulicy Faro Santander. I te dwa miejsca są związane z bankiem Santander. Faro Santander to siedziba historyczna banku, który powstał po podpisaniu dekretu przez królową Elżbietę II w 1957 roku. No, naprzeciwko mamy ten piękny budynek, zobaczycie, taki reprezentacyjny. Odbywają tam się wystawy, jest to centrum sztuki. Na dachu jest fajne miejsce widokowe, do którego właśnie biegnę, żeby zobaczyć, jaki tam jest widok. Budynek pokryty jest 270 tysiącami takimi ceramicznymi płytkami. No i w świetle słonecznym, którego no dzisiaj nie ma, pięknie się mieni. Co jeszcze? Po drodze miniemy pomnik chłopców, biednych chłopców Santander, Los Careos, którzy kiedyś właśnie na tej promenadzie chodząc, patrząc jak turyści wrzucają monety na szczęście do oceanu, nurkowali po nie. Czasami mówili do turystów: rzuć monetę, a ja dotknę ją na dnie. Dalej zobaczymy zabytkowy żuraw, dźwig z 1996 roku, zwany dźwigiem kamiennym, o dźwigu 30 ton, który właśnie w tamtym miejscu rozładowywał statki. No i w zasadzie tyle z ciekawostek. Jestem ponownie w miejscu, z którego wystartowałem. Mam nadzieję, że ciekawostki z Santander przypadły Wam do gustu. Jeżeli taki materiał Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, komentujcie też również, co Wam się podobało. Może powiedzcie, jakie ciekawostki znacie, których nie przedstawiłem w miejscach, w których byłem. Zawsze to ciekawie poczytać na koniec. Mam dla Was jeszcze na koniec jedną ciekawostkę, dosyć smutną. W 1941 roku, 15 lutego, tutaj w Santander wydarzyła się bardzo wielka tragedia. Spłonęło ponad 400 domów na skutek pożaru, który wybuchł. Iskra z jednego z kominów po prostu przeskoczyła na dach, był huraganowy wiatr, rozniosło to się błyskawicznie
Pożar trwał 2 dni. Jak wspomniałem, 400 domów spłonęło, 37 ulic. Całe historyczne centrum Santander. 10 000 osób straciło dach nad głową. A że był to rok 41, 2 lata po wojnie domowej w Hiszpanii, nie było pieniędzy na odbudowę. Tak więc wielka tragedia tych ludzi. Pokażę Wam jeszcze na koniec pomnik, który upamiętnia to wydarzenie, który znajduje się właśnie tam na końcu promenady. I tym smutnym akcentem dzisiaj żegnam się z Wami. Do zobaczenia. Cześć! Trasa, którą się poruszam, którą widzicie o tutaj w rogu przez cały wyjazd, mój wyjazd, a lokalnie zwanej Paseo de Reda.